Witam Was bardzo serdecznie w filmie na temat Idea Makera, czyli jednego ze slicerów do drukarek FDM. W tym filmie pokażę Wam podstawową konfigurację tego programu, tak żebyście mogli coś za jego pomocą wydrukować, podobnie jak to było w przypadku Cury, z tym, że pojęć, które wytłumaczyłem w filmie na temat Cury, nie będę już tutaj tłumaczył, ponieważ są one takie same, często mają nawet takie same nazwy, ewentualnie ta nazwa jest trochę inna, ale dany parametr odpowiada za to samo, dlatego tutaj nie będę tego tłumaczył, pokażę po prostu jak to ustawić, może rozszerzę trochę, pokażę Wam jakieś nowe pojęcia, no i o co chodzi w tym programie, jak go używać. Link do tego programu oczywiście macie w opisie, jak go pobrać, no to każdy powinien wiedzieć. Przechodzimy sobie tutaj na stronę pobierania, do niej będzie link w opisie, no i wybieramy wersję odpowiednią w zależności od tego, jaki mamy system operacyjny. Jak to zainstalować, no to oczywiście tłumaczył nie będę, ponieważ takie rzeczy każdy powinien wiedzieć. Przy pierwszym uruchomieniu pokaże nam się takie oto okienko, z którego wybieramy sobie typ drukarki, czyli raczej drukarkę. Jeżeli mamy jedną z tych, to możemy sobie ją wybrać i program powinien być skonfigurowany, ale najprawdopodobniej tak nie jest, więc skonfigurujemy sobie to od zera, wybierając w tamtej zakładce Others. No i po kolei Printer Type, teoretycznie typ drukarki, ale chodzi tutaj oczywiście o nazwę naszej drukarki, czyli powiedzmy, że ja sobie to skonfiguruję dla swojej i3 megi. Tak więc wpisujemy, co nam się podoba. Tutaj mamy średnicę dyszy oraz dalej parametry stołu, czyli jego rozmiar. W przypadku i3 megi 220 na 220 mm, wysokość nie pamiętam ile, ale powiedzmy około 200. Dalej mamy, czy mamy grzany stół, czy nie mamy, tak samo jak w Curze. Jeżeli nie mamy, to odznaczamy, jeżeli mamy, zaznaczamy. Kolejne ustawienie dotyczy tego, czy mamy wentylator chłodzący filament, chłodzący materiał sterowany poprzez PWM. Najprawdopodobniej mamy, bo raczej wszystkie drukarki to mają, więc to zaznaczamy. Ten parametr określa odległość taką bezpieczną od krawędzi stołu. Ja szczerze mówiąc zawsze drukuję do samej krawędzi, jeżeli jest taka potrzeba. Oczywiście nie każda drukarka może na to pozwolić i teoretycznie trzeba tam zostawić jakiś zapas i ten parametr o to dba. Za chwilę Wam pokażę jak to wygląda w tym Idea Makerze. Jeżeli chodzi o tą wartość, no to polecam zostawić tak jak jest lub ustawić to na 0. Ja to ustawię na 0, ale na razie zostawię na 2,5, żebyście za chwilę zobaczyli, o co tutaj chodzi. Kolejny parametr oznacza kształt stołu, znaczy tak samo jak w Curze, czy okrągły, czy prostokątny. No i na koniec mamy soft naszej drukarki. No i tutaj wybieramy Marlin, ponieważ większość tych drukarek chińskich jest na Marlinie lub na jego odmianach. Po prawej mamy do wyboru, czy mamy 2 ekstrudery, czy 1. Ja się tym zajmować nie będę, zakładam, że mamy drukarkę z jednym ekstruderem, ponieważ na takiej z 2 nie drukowałem i na razie drukować nie zamierzam. Kolejny parametr to takie podstawowe jakby materiał, który sobie wybierzemy. Ja ustawiam tutaj PLA 1,75 mm. Ogólnie w Idea Makerze możemy mieć dużo różnych profili do filamentów, czyli jakby osobny profil do osobnej szpuli i osobny flow rate, ale o tym później. Przechodzimy teraz do zakładki zaawansowane i tutaj mamy możliwość najpierw ustawienia kroków na milimetr dla naszego ekstrudera. Tutaj polecam zostawić 0. Ten parametr chińskie drukarki mają zazwyczaj trochę zaniżony i podają z mojego doświadczenia zawsze trochę za mało w tego filamentu. To powinniśmy skalibrować, ale o tym będę robił w przyszłości osobny film. Także polecam zostawić to na 0. Ciekawostka, jeżeli macie zablokowany EEPROM, czyli nie możecie na stałe zapisać ustawienia do waszej drukarki, no to ustawienie tutaj kroków na milimetr sprawi, że do G-code'u wygenerowanego przez ten program będzie zapisywany parametr ustawiający nam chwilowo te kroki na taką wartość, także w ten sposób można obejść to, że macie zablokowany EEPROM. Kolejne parametry to kompensacja XY, czyli tak jakby jeżeli wychodziłyby nam za małe obiekty, to możemy tutaj
zwiększyć trochę ten parametr i one będą wychodziły większe albo mniejsze. Tego nie polecam ruszać, lepiej zostawić to tak jak jest. Tutaj mamy ilość bodów, którą program by wykorzystywał, gdybyśmy podłączali go do drukarki przez USB, ale tego tutaj też nie będziemy ruszać, więc nie będzie nam to potrzebne. Dalej mamy maksymalną temperaturę stołu oraz hotendu, jaką możemy w tym programie ustawić. I tutaj takie parametry standardowe są jak najbardziej ok. Tutaj po prawej teoretycznie prosi nas o wpisanie G-code'u końcowego oraz początkowego, ale to my sobie wpiszemy w innym miejscu, ponieważ tutaj jest jakoś dziwnie to rozwiązane. Ogólnie o co w tym chodzi, jak to działa i po co to jest, no to tłumaczyłem w odcinku na temat Cury, do którego link również macie w opisie i w karcie gdzieś po prawej stronie w rogu ekranu, jeżeli ktoś tego nie widział. Także polecam zobaczyć. Tutaj mamy jeszcze możliwość wpisania G-code'u, który służyłby do pauzowania wydruku na jakiejś tam wysokości, co jest dość użyteczną funkcją, ale o tym też w swoim czasie powiem. Jeżeli to wszystko mamy, to klikamy OK, klikamy dalej, tutaj nic nie zmieniamy dalej i nasza drukarka, nasz profil do drukarki wstępnie powinien być skonfigurowany. Teraz możemy sobie tutaj przejść i zobaczyć w Printer Settings jeszcze raz, czy wszystko jest OK. Teraz to okno wygląda trochę inaczej, ale wszystko powinno być tak jak chcieliśmy. Po oknie tego programu porusza się bardzo podobnie co w Curze, także ze środkowym przyciskiem myszy ruszamy się na boki, z prawym możemy się obracać, no i scrollem przybliżamy. Żeby tutaj cokolwiek zrobić, to musimy mieć jakikolwiek model dodany, inaczej wszystkie opcje są zablokowane, także ja tutaj jakiś model sobie dodam i niech będzie to Vault Boy z Fallouta. No dobrze, i tutaj mamy kilka rzeczy, o których chciałem powiedzieć. Pierwsza z nich, no to tutaj jest ten obszar, który sobie zdefiniowaliśmy tutaj, ten bezpieczny jakby obszar. Odległość od ściany naszego stołu jest 2,5 mm. No i co to zmienia? Jeżeli sobie ten model przesuniemy, tutaj na górze mamy funkcje, którymi możemy, jak to klikniemy, możemy jeszcze przesuwać, możemy przesuwać model, więc sobie przesunę ten model do krawędzi jakby. Ten szary obszar oznacza krawędzie naszego stołu, natomiast ten biały to jest ten bezpieczny obszar z uwzględnieniem tego 2,5 mm. No i jeżeli teraz ten model mamy obok tego obszaru, no to on nam nie pozwoli tego pociąć. Dlatego ja na przykład, wiedząc, że moja drukarka jest w stanie drukować do krawędzi stołu, ustawiam sobie tą wartość na 0. I w tym momencie ten biały obszar pokrywa się z krawędziami stołu, no i w tym momencie już program pozwala mi tutaj przejść dalej. Jak chcę sobie taki model wycentrować, to sobie na przykład klikam na niego prawym i klikam Center. Mogę też kliknąć skrót Shift plus E i też się wycentruje. Nie są to jednak wszystkie ustawienia, które wprowadzić musimy, żeby coś móc wydrukować. Jeżeli chcemy ten model pociąć, to klikamy sobie tutaj Play. No i widać, że mamy tutaj pusto, ponieważ nie mamy żadnego profilu. I teraz jeszcze po kolei, o co tutaj chodzi. Pierwsze ustawienie to oczywiście wybór naszej drukarki. Możemy mieć profile do kilku drukarek i tutaj możemy sobie je wybierać. Jak widzicie, jak wybieram jakieś drukarki producenta tego programu, to od razu mam też tutaj profile do druku. Wysokie, tam niskie, średnie i tak dalej. Tutaj mamy profile filamentów, czyli dla każdej drukarki możemy mieć jeszcze profile do różnych filamentów. Każdy z filamentów, jeżeli klikniemy sobie tutaj na zębatkę, no to wchodzimy w ustawienia filamentu. Jeżeli tutaj, to znów tak samo jak wtedy do ustawień drukarki. Każdy z filamentów ma jakieś parametry swoje. Jednym z ważniejszych jest flow rate. Możemy mieć różny flow rate dla różnych, tutaj jak widzicie on się zmienia, dla tych co producent tutaj poustawiał, dla różnych filamentów. One najprawdopodobniej dla Was nie będą działały, ale o tym zaraz powiem, jak to pominąć. Ale możecie sobie dodawać tutaj swoje profile filamentów. Klikacie Add i możecie jakiś zduplikować albo dodać nowy. Pojawi się takie okno i możecie sobie skonfigurować. Flow rate ustawia się do danego filamentu. Szpule czasami różnią się trochę średnicą i ten flow rate wychodzi różny.
O kalibracji tego również powiem w jakimś przyszłym filmie, ale krótko mówiąc, flow rate jest to ilość materiału, jaka w tym przypadku procent, ile od tej wyliczonej przez program faktycznie zostanie podane, czyli ile materiału drukarka faktycznie poda, a ile było w kodzie, czyli jeżeli tutaj damy 50%, no to drukarka podałaby połowę tego, co powinna w tym samym czasie, no i w efekcie ten model nam nie wyjdzie, bo będzie za cienki albo w ogóle będzie się łamał w palcach. Tą wartość chcemy mieć na 100%, przynajmniej na razie. Nie będę tutaj od razu mówił, jak to się robi, bo to jest trochę dłuższy temat, ale nie będziemy tego tutaj zmieniać, żeby sobie nie utrudniać. Można to zmienić łatwiej. Robienie takich profili do filamentów pozwala nam w bardzo łatwy sposób przełączać się między filamentami. Jeżeli drukujemy z PET-u albo z PLA, no to zmieniamy sobie tutaj i mamy swoje wartości tego ustawione, ale to Wam w innym przypadku pokażę. Ustawienie tutaj odpowiedniej średnicy, gęstości, no i ceny za kilogram oczywiście pozwoli programowi oszacować, ile gramów faktycznie Wasz wydruk będzie ważył, ile zostanie zużyte materiału, no i jaki będzie koszt danego wydruku. My na razie zostaniemy przy tym tutaj standardowym ustawionym PLA i musimy, żeby coś wydrukować, stworzyć sobie profil, czyli klikamy tutaj, nazwijmy go sobie na przykład PLA, no bo czemu nie, typ drukarki. Z jakiegoś powodu nie ma tutaj mojego typu drukarki, no ale klikniemy OK i zobaczymy, co się stanie. Podejrzewam, że on mi sklonuje jeden z profili, ja go dopiero będę edytował i będę go nazywał. No tak, jest dokładnie tak, jak mówiłem. Ostatnio wprowadzona została dość potężna aktualizacja, a że ja swoje ustawienia przygotowałem no już ponad rok temu, w sensie stworzyłem te profile, no to teraz trochę to wygląda inaczej, dlatego trochę mnie to zdziwiło. No ale nieważne, teraz wpisujemy tę nazwę naszego template'u, naszej formatki jakby PLA, no i o takiej nazwie nam się pojawi w tym miejscu. Jeżeli chcemy go edytować, klikamy na to 2 razy, albo klikamy tutaj Edit. No i jak widzicie, tutaj za dużo do ustawienia nie mamy, przechodzimy sobie do zaawansowanych i to okienko, które tutaj wyskoczy, może początkujących trochę przestraszyć, dlatego na początku zalecam korzystać z Cury, bo tam takie rzeczy są poukrywane. Teraz szybko Was przeprowadzę przez to, jak ja bym to ustawił i powiem mniej więcej, co jest co. Więc po kolei. Od lewej lecimy. Layer height to mamy oczywiście wysokość warstwy, dajmy sobie 0,1. Shells. Shells to jest ilość przebiegów dookoła modelu. To Wam za chwilę, jak już wszystko ustawimy, pokażę w praktyce, jak wygląda. Kolejna wartość oznacza, jak bardzo te przebiegi, te linie filamentu mogą na siebie nachodzić. To nie jest w tym momencie istotne, polecam zostawić to tak, jak jest. Także idziemy dalej. Tą opcję zalecam mieć włączoną, ona została dodana w tej nowej wersji, dzięki temu te przebiegi, to jak rusza się głowica, są bardziej zoptymalizowane. Nie wiem, czy skraca to czas, chyba tak, ale w każdym razie bardziej przemyślane są ruchy, które głowica wykonuje i to lepiej mieć zaznaczone. Kolejne ustawienia dotyczą pierwszej warstwy. Pierwszą warstwę ja zawsze sobie drukuję na 0,2 mm, ale to tak samo jak w Curze, zależy, co u Was działa. Tutaj mamy prędkość tej pierwszej warstwy. Ja zawsze drukuję na 30 mm na sekundę, chyba że jest jakiś model czy materiał, który nie chce się za bardzo do podłoża przyczepić, także wtedy w takim przypadku możemy tą prędkość zmniejszać i to powinno trochę poprawić nasze przylepianie się materiału. Dalej mamy flow rate pierwszej warstwy, to polecam zostawić na 100. Tak jak mówiłem wcześniej, flow rate to jest ilość tego materiału, który jest w danej chwili podawany, z tym, że ten parametr dotyczy tylko i wyłącznie pierwszej warstwy. Możemy zrobić sobie, żeby on podawał więcej materiału. Zwiększenie trochę tej wartości może pomóc w niektórych przypadkach uzyskać dobrą adhezję z podłożem, ale to nie jest sposób, który powinniście używać. Na to są lepsze sposoby, o których kiedyś też Wam powiem. Dalej mamy Layer Start Point, czyli punkt na modelu, w którym dana warstwa zacznie być drukowana. Najbardziej wydajnym ustawieniem, które sprawi, że te modele będą najszybciej wychodziły, jest ustawienie tego na nearest, czyli na najbliższe. I
Ja tego tak używam, to też polecam tak ustawić. Można sobie tutaj ustawić na random, nie wiem po co, i na fixed, czyli możemy sobie jakby zadać jakiś punkt, w którym dana warstwa będzie zaczynana. Jaki to ma sens? W skrócie, zawsze jak dana warstwa się zaczyna, no to jest taki ślad, taki jakby szef. I jeżeli chcecie mieć idealną powierzchnię, to ten szef można ukryć na przykład z tyłu modelu, jeżeli nikt go nie ma zamiaru z tyłu oglądać. Z tym, że zależy to od właśnie potrzeb i tego, czy wasza drukarka zostawia jakieś poważne te ślady przy zaczynaniu tej warstwy, czy nie. Tutaj ta opcja Seam Hiding została dodana też w tej nowej wersji i ona pozwala ukrywać te miejsca startowe druku w jakichś specjalnych punktach, czyli w tym przypadku w rogach modelu, i to polecam ustawić w ten sposób. Dzięki temu te modele wychodzą ładniejsze. Kolejny tutaj jakby część tego okna dotyczy prędkości druku i ja tutaj szybko ustawię takie same parametry jak w Cure, które ja uważam za standardowe, i jeżeli mówię, że coś drukuję na standardowych ustawieniach, no to najprawdopodobniej drukuję to właśnie na takich. Czyli typowa prędkość druku 60, wewnętrzna ściana 60, zewnętrzna 30, wewnętrzna, czyli linia bliżej środka modelu, jeżeli mamy dwie, czyli ustawione tutaj dwie, wewnętrzna bliżej środka, znaczy tutaj wewnętrzna bliżej środka, zewnętrzna na zewnątrz, czyli tą, którą widzimy. Dlaczego tak? Krótko mówiąc, tej nie widzimy, a tą widzimy, więc tą, którą widzimy, chcemy wydrukować trochę wolniej, bo będzie przez to ładniej wyglądać. XY Movement Speed to jest Travel Speed, tak jak było w Cure, czyli ta prędkość ruchów, w których materiał nie jest podawany, czyli powiedzmy 200. Z-Axis Movement Speed, tutaj jest to prędkość podnoszenia naszej osi Z do góry albo opuszczenia stołu, zależnie jaką mamy drukarkę. W większości drukarek to chyba jest zablokowane do 5 mm na sekundę. I tutaj ważna uwaga, rzecz, której nie powiedziałem w przypadku poprzedniego tutoriala. Nawet jeżeli sobie tutaj ustawicie powiedzmy 1000, nie mogę 1000, 800, nie mogę 800, 500, mogę 500. Jeżeli ustawicie 500, no to faktycznie ta wasza głowica może nie poruszać się z taką prędkością z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest to, że ta prędkość może być w EEPROMie waszej drukarki ograniczona na przykład do 200 i nawet jeżeli tutaj ustawicie sobie 500, to faktycznie drukarka wykorzysta maksymalną możliwą ustawioną w softie w EEPROMie, którą jest w tym przypadku 200, więc ona i tak maksymalnie osiągnie 200. Druga sprawa polega na tym, że jeżeli wasza drukarka ma niskie akceleracje, na przykład 500, to ona na danym odcinku może się do tych 200 mm na sekundę nie zdążyć rozpędzić. Maksymalna na przykład jaką osiągnie to 150 i potem już będzie zwalniać. Także o tym będę kiedyś mówił, ale ogólnie ustawienie tutaj 200 albo 500, czy tutaj każdego innego parametru dotyczącego prędkości, to samo się tyczy dalej prędkości retrakcji, może faktycznie nie mieć wpływu na rzeczywistość, ponieważ to może być ograniczone w softie. No, dlatego możecie to tak ustawić. Te prędkości są niskie i ta wartość 200 mm na sekundę też jest dość niska. Raczej w drukarkach, które spotkałem, prędkości nie były aż tak ograniczone, aczkolwiek zdarzały mi się drukarki z niskimi akceleracjami i to może być bardziej problem. Dalej mamy inne i bardzo krótko powiem, co jest co. Spiral Vase Mode, czyli jeżeli chcecie wydrukować takie wazy, jakie ja czasem drukuję, one są drukowane jako jeden taki ciąg, no to zaznaczacie tutaj. Wtedy wasz model zostanie pocięty w trybie wazy. Te kolejne ustawienia, te dwa, dotyczą tego, co ma być drukowane pierwsze. Jeżeli sobie tą opcję zaznaczymy, no to te warstwy zewnętrzne, ściany zewnętrzne będą drukowane pierwsze, zazwyczaj są drukowane wewnętrzne i potem dopiero zewnętrzne. Jeżeli to zaznaczymy, to będzie odwrotnie. I tak samo tutaj, jeżeli to zaznaczymy, to najpierw będzie drukowane wypełnienie. Po co? Szczerze mówiąc, nie wiem, próbowałem w ten sposób rozwiązać różne kiedyś problemy, eksperymentowałem z tym, ale szczerze mówiąc, ta kolejność, która jest standardowo, jest dobra.
i sprawdzała się lepiej. Kolejnej opcji nie używałem, ona też ostatnio została dodana, ale o ile dobrze rozumiem ten opis, to po prostu jeżeli na naszym stole chcemy wydrukować kilka części naraz, no to po zaznaczeniu tej opcji każda warstwa będzie drukowana w tej samej kolejności, czyli najpierw model pierwszy, drugi, trzeci. Jeżeli byśmy tego nie włączyli, to najprawdopodobniej kolejna warstwa drukowana byłaby jako model trzeci, drugi i pierwszy, ponieważ ta drukarka optymalizuje ruchy i w ten sposób byłoby to optymalnie. Zaznaczenie tego sprawiłoby, że zawsze najpierw jest drukowany pierwszy, potem drugi, potem trzeci, kolejna warstwa i znowu pierwszy, drugi, trzeci. No ale tego, co tutaj teraz powiedziałem, o tym nie jestem pewien. Tak jednak ten opis mówi, że to powinno tak być. Te dwie tutaj opcje też zostały ostatnio dodane. Nie bawiłem się nimi za bardzo, one nie są istotne aż tak na wydruk. Na razie tym nie będziemy sobie się zajmować. Kolejne dwie opcje są dość ciekawe i służą do kompensacji konturów lub dziur, otworów raczej, ale też są nowością w tej wersji, których jeszcze nie testowałem. Ciekawą opcją jest ta ostatnia, ponieważ zazwyczaj, jeżeli na przykład drukowałem otwór, który w programie zrobiłem, że miał mieć 3 mm średnicy, no to w rzeczywistości wychodziło, że miał 2,8 mm i ta opcja powinna pomóc kompensować takie rzeczy, czyli na przykład jeżeli w programie ustawię 3, no to faktycznie po ustawieniu tutaj odpowiedniej wartości w rzeczywistości też będą te 3 mm. No, ale ja się szczerze mówiąc nauczyłem projektować tak, żeby kompensować o tą wartość i na razie się z tym jeszcze nie bawię. No, ale jest taka możliwość. Kolejna zakładka dotyczy ekstrudera i pierwszym ustawieniem jest szerokość ekstruzji, czyli szerokość drukowanej ścieżki. Najmniejsza ścieżka, z jaką możemy drukować sensownie, jest równa średnicy dyszy. Można ustawić tutaj więcej, na przykład 125%. Mi się tak wydaje, że 125% średnicy dyszy, czyli w tym przypadku by było 0,5 mm. Można tak ustawić, to sprawi, że ścieżka, którą model tworzy, będzie trochę szersza niż średnica dyszy i to jest całkiem korzystne czasami, ale zmniejsza nam rozdzielczość w płaszczyźnie XY naszego wydruku. Kiedy to się przydaje? Na przykład kiedy drukujemy wazę. Jeżeli drukujemy wazę, no to bardzo duża jest powierzchnia do położenia na stole na początku, więc jeżeli zwiększymy tą wartość na 0,5 z 0,4, no to tych linii, które drukarka musi wydrukować, będzie mniej, a więc zajmie to mniej czasu. No to Wam, jak nie zapomnę, później w przykładzie pokażę. Na razie zostawię na 0,4. Dalej retrakcję oczywiście chcemy mieć włączoną. Tutaj jak mówiłem, tak samo wcześniej i w tutorialu o Qurze, jeżeli nawet sobie ustawimy tutaj 80, to drukarka może być zablokowaną tą prędkość do 25 i to nic nie zmieni. No i to jest trochę śmieszna rzecz, bo często widziałem ludzi na forach, którzy się przykrzykują, że o tutaj ja drukuję z prędkością tutaj 200, a inny 500, a potem pokazują ten film i ta jedna, co miała 500, faktycznie drukuje od tej, co miała 200, bo miała albo niższą akcelerację, albo ktoś miał zablokowane to w EPROMie i myśli, że jak ustawił tutaj więcej, to faktycznie będzie więcej, a wcale tak więcej nie było, bo mu zablokowała drukarka. No ale to taka dygresja. Tutaj tak samo jak mówiłem wcześniej, ja na swojej drukarce używam 45 mm na sekundę i przez jakiś czas bardzo dużo z tym eksperymentowałem i zakładałem, że im wyższa ta prędkość, tym lepiej, aczkolwiek nie zawsze się to sprawdza. Mimo wszystko czasami zbyt dużo też nie jest za dobrze. 45 jest taką optymalną wartością, przynajmniej przy tej konstrukcji, którą mam teraz. Przy Bowdenach fajnie mieć więcej, bo tam jest to trochę bardziej skomplikowane. Dalej, tutaj to się nazywa w Idea Makerze Retraction Material Amount. W Qurze to był Retraction Distance chyba. To jest w każdym razie to samo, czyli o ile ten filament ma zostać wycofany. Ja o ile dobrze pamiętam, u siebie używam 0,3, z tym, że to jest bardzo niska wartość, która możliwa jest do osiągnięcia na Direct Extruderze z włączonym Linear Advance. Tutaj pewnie będziecie mieć większe wartości, o których też mówiłem w tamtym tutorialu. Minimal Travel of Retraction. Powiedzmy, że to dobrze przeczytałem.
Ta wartość określa, ogólnie te wartości polecam zostawić tak jak są, chyba że restart distance ja używam 20, tak jest ok. Jak ktoś bardzo chce wiedzieć co to jest, bo nie chcę aż tak dużo wam tutaj czasu zajmować, te rzeczy nie są bardzo istotne w tym momencie. Jeżeli przytrzymacie tutaj myszkę na chwilę, to tutaj wam wyskoczy instrukcja, opis tej funkcji. Także mógłbym o tym poopowiadać, ale nie chcę wam aż tyle czasu teraz tutaj zajmować. Coasting. Coasting jest ciekawą opcją, której ja nie używam, ponieważ na konstrukcji, którą zrobiłem, to co robiłby coasting, robią inne funkcje w pewnym sensie, ale krótko mówiąc, pokażę wam to na podstawie bardzo poważnego programu do projektowania, czyli Painta. Załóżmy, że ten mój pędzel to jest drukowany materiał, prawda? Drukarka coś drukuje i w pewnym momencie, dobra, dojadę do końca. W pewnym momencie dojeżdża do jakiegoś tam momentu, w którym chce zakończyć i przeskakuje gdzieś dalej. I w tym momencie często jeszcze coś z tej głowicy wycieka. Co zrobi coasting? Im wyższy jest coasting, zobaczmy, że załóżmy, że to jest ta sama rzecz, tym odległość, dobra, pokażę, dorysuję to. Jeżeli coasting byłby na milimetr ustawiony, to tak jak tutaj podawany był filament cały czas do końca i on jeszcze wyciekał, bo faktycznie w tej dyszy jest jakieś tam ciśnienie już wytworzone, no to jeżeli ustawimy coasting na milimetr, to drukarka przestanie milimetr przed końcem tej linii, którą ma wydrukować, podawać materiał, ale ona faktycznie jeszcze tutaj dojedzie, ale zacznie już pod koniec, nie będzie podawać filamentu. Co nam to może pozwolić zrobić? Ten materiał, który tutaj nam wyciekł, bo on jeszcze chce wylecieć z tej dyszy, przez to, że to ciśnienie jeszcze w dyszy jest zgromadzone, no to on zostanie tutaj położony, no i jeżeli to jest dobrze ustawione, to jak ta głowica będzie chciała gdzieś dalej pojechać, no to już nam nic tutaj nie wycieknie. U mnie rozwiązuje ten problem Linear Advance, dlatego coastingu nie używam, no ale możecie sobie to użyć. Jakie tutaj wartości ustawić? Ja bym na przykład proponował 0,1 mm, 0,2 mm. Więcej nie jest potrzebne. Jeżeli dacie za dużo, to może to nawet pogorszyć wam to zakończenie jakiegoś ruchu niż poprawić, więc 0,1 nawet może 0,05 mm, takie już wartości mają wpływ. Jak to wygląda w rzeczywistości, to później wam też pokażę, jak już omówię te najważniejsze opcje. Tej opcji Wipe, szczerze mówiąc, nie używam. Ona nie jest konieczna na razie, żeby jakoś korzystać z tego, więc nie będę tutaj o tym mówił. Infill. Tutaj, jak widzicie, znów masa jakichś parametrów i powiem wam najważniejsze. Infill Density, czyli gęstość wypełnienia. Ok. Prędkość wypełnienia, no to takie oczywiste rzeczy. Dalej, możemy też sobie ustawić oczywiście flow rate, ale interesuje nas typ tego wypełnienia. Możemy sobie na przykład dać honeycomb, który jest ładny i zaraz wam go pokażę, ale minusem jest to, że podczas druku bardzo to lepiej drukarką. No ale pokażę wam to, bo to jest ładnie to wygląda. Tutaj mamy też szerokość ścieżki, z którą drukowane jest wypełnienie. Ja to polecam ustawić na 125%, ponieważ nie wiem, czy to była kwestia programowa. W poprzednich wersjach IDEA Makera może to poprawili, no ale ten infill gorzej wychodził, szczególnie jeżeli chcieliśmy go drukować szybciej, jeżeli to było ustawione na 100%. Po prostu czasem w nim były przerwy, dlatego ja to zacząłem tak ustawiać. Tutaj bardzo fajna opcja, którą wam się pochwalę. Poprosiłem programistów z tego programu, aby ją dodali. Napisałem do nich w wakacje maila w lipcu. Jakiś czas temu wyszła ta aktualizacja, no i faktycznie tą opcję dodali. Krótko mówiąc, jeżeli drukujemy na warstwie 1/10 mm, no to możemy sobie ustawić to na 2. I co to wtedy zrobi? To zrobi to ustawienie, że infill będzie drukowany co drugą warstwę, czyli ściany będą drukowane z wysokością warstwy 1/10 mm, a infill będzie drukowany co drugą warstwę
ze średnicą z wysokością warstwy 0,2. W rezultacie infill będzie drukowany 2 razy krócej. Bardzo fajna opcja, to Wam też później pokażę, jak wygląda. Bo tak jak mówię, w powietrzu może być dla niektórych trudne na pewno do wyobrażenia. Tutaj nic nie ruszamy, nic ciekawego tu nie ma. O, tu jest coś ciekawego. Ilość warstw dolnych wydruku i górnych. To jest bardzo dużo, nie wiem kto to tak ustawił. Jeżeli drukuję na warstwie 1,1 mm, to jest akurat minus tego Idea Makera, że tutaj się podaje ilość tych warstw i trzeba to zmieniać w zależności od tego, na jakiej warstwie drukujemy, ale ja się trzymam takiej zasady, żeby grubość tych górnych i dolnych ścian była taką grubością jak grubość ścian pionowych. Czyli tutaj, jeżeli mamy dwie zewnętrzne linie, jeżeli mamy dwie, a drukujemy ze średnicą ścieżki 0,4, to znaczy, że grubość ścian będzie wynosiła 0,8 mm. I chcemy, żeby te boczne ściany, znaczy górne i dolne, bo tutaj jest bottom and top, miały też taką grubość, no to przy 1,1 mm musimy tutaj ustawić o 8. Wtedy będzie 8 warstw po 1,1 mm, więc grubość tych ścian też będzie 0,8 mm. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, trochę to wiem, może skomplikowałem. No, ale dla przykładu, jeżeli byśmy drukowali na wyższej warstwie, czyli 0,2, no to przy takim ustawieniu grubość dolnej ściany i górnej byłaby 1,6, co jest dużo i to zajmuje dużo czasu i w takim przypadku ja bym tutaj ustawił na 4. No ale teraz ustawiamy dla 0,1, więc ustawiam na 8. Prędkość druku górnej i dolnej warstwy, tutaj też jest jakoś dość szybko. Ja szczerze mówiąc dolne drukuję z prędkością 30, górne z 40. Nie, odwrotnie. Dolne 40, dolne 30, górne 30. Dlaczego? Ponieważ dolnych najczęściej nie widać, więc można je trochę szybciej wydrukować, a górne widać. I dzięki temu oszczędzimy trochę czasu. Tutaj znów flow rate, osobno można sobie dla tych ustawić, ale szczerze mówiąc, jeżeli to będzie na 100%, a macie dobrze skalibrowany extruder i flow rate, to nie będzie potrzeby tego ruszać, no chyba że macie jakieś tam specjalne życzenie, czy tam potrzebę. Istotna opcja jest tutaj, ponieważ jest to typ rysowania tego. Możemy sobie, to jest to samo co pokazywałem w Curze, mogą być albo linie, albo koncentrycznie, możemy sobie te wypełniać te rzeczy. Ja zawsze robię linie, to ładnie wychodzi. Tutaj resztę też polecam ustawić jak było. O supportach tutaj nie będziemy mówić, więc to zostawiamy. Tutaj mamy dodatki jakby do te poprawiające adhezję z podłożem. Ja używam Skirt. Skirt only, czyli tylko tego używam i wtedy to mi jest niepotrzebne. Także o tym nie będę mówił. To dzisiaj raczej się tego za bardzo nie używa. No, ale może w jakichś specjalnych przypadkach. Także jeżeli Skirt, no to tutaj zostawiam jak jest. Skirt loop lines ja sobie ustawiam na 2 i czyli to jest ile tych przebiegów dookoła modelu będzie, żeby tych linii narysowanych. No i jaką odległość ma mieć od modelu. Tak, jest ok, zostawiamy, idziemy dalej. W zakładce Cooling oczywiście ustawiamy sobie chłodzenie. I tutaj szczerze mówiąc zostawiłbym tak jak jest, bo jest ok. To jest ciekawa rzecz. Pokażę wam to jako ciekawostkę, ale to się niektórym może przydać. Niektórzy z Was mogli w momencie włączania się wentylatora zauważyć, że ich temperatura na dyszy bardzo spada, co nawet może prowadzić do zatrzymania wydruku, ponieważ zadziałają zabezpieczenia drukarki. I dzieje się to, ponieważ jeżeli Wasz hitblock nie jest zaizolowany, to nagły nadmuch na ten hitblock, szczególnie jeżeli macie zły ten nadmuch na materiał, sprawi, że on się zaczyna bardzo szybko wychładzać i jego temperatura spada. I zanim ona znów zostanie wyrównana, to chwilę to zajmuje. Dlatego, jak można to łatwo rozwiązać? Możemy zrobić tak, zobaczcie, na pierwszej warstwie mamy prędkość wentylatora 0, na drugiej
Ustawimy sobie na przykład na 30%, na trzeciej warstwie na 60%, a na czwartej na 100%. To sprawi, że ten wentylator będzie nam się włączał powoli i będzie co warstwę trochę przyspieszał i to da nam czas naszej dyszy na to, żeby, jeżeli nasz ten nadmuch nie jest zbyt dobry, żeby ona zdążyła tą temperaturę sobie przywrócić i żeby ta temperatura za bardzo nie spadła. No, ale w większości przypadków to nie powinno być potrzebne. Na pierwszej warstwie sobie można to ustawić na 100. Nawet trzeba. Na zerowej 0. Ale się nie da. Dobra. Blip Fan jest to też ciekawa opcja, która już była chyba w innych programach, z tego co wiem, ale teraz to jest w Marlinie i to nie jest potrzebne, ale w skrócie wam powiem co to jest, bo to jest dość ciekawe. Jeżeli sobie ustawicie wentylator na przykład na powiedzmy 5% na początku, bo jeżeli byście zrobili tak, czyli najpierw by był na 100%, potem na 5%, to by on działał. Ale gdybyście zrobili odwrotnie, czyli na pierwszej warstwie byście ustawili na 5%, czyli chcielibyście, żeby on się od razu zaczął bardzo wolno kręcić, to by się nie stało. Ten wentylator najprawdopodobniej by jedynie piszczał, ale nie zacząłby się kręcić, ponieważ nie ma wystarczająco energii, żeby zacząć ten ruch. Dlatego to ustawienie sprawia, że jeżeli wasz wentylator chcecie włączyć na prędkość poniżej 30%, to przez 500 milisekund on zostanie włączony na maksa, czyli przez pół sekundy, zanim to zostanie ustalone, program zrobi tak, żeby on się wkręcił na maksa. To nada mu pęd i potem sprawi, że będzie się mógł kręcić z tą prędkością 5%, bo już wystartował. Jeżeli by tego nie było włączonego, no to by nie działało, ten wentylator by prawdopodobnie nie wystartował. Ja tego nie używam, bo tak jak mówię, to w Marlinie jest w tym najnowszym wersji 1.1.9 jest to ustawione i nie trzeba tego dodawać w programie. A w ogóle tutaj powinno być na drugiej warstwie ten wentylator dopiero, ponieważ nie chcemy, żeby na pierwszej warstwie materiał już był chłodzony, ponieważ chcemy, żeby on powoli stygł, żeby dobrze przywarł do podłoża. Dalej mamy temperaturę. Temperatura stołu, temperatura hotendu. Dla PLA takie ustawienia są ok. Tych ustawień nie używamy, bo to dotyczy druku przy dwóch ekstruderach. Tutaj ciekawa opcja. W tym momencie też pokazać jako ciekawostkę w skrócie. Tak samo jak wcześniej ustawialiśmy prędkość wentylatora w zależności od jakiejś warstwy, tak tutaj możemy ustawić sobie na przykład temperaturę hotendu w zależności od jakiejś warstwy, czyli na przykład na 10 warstwie chcemy, żeby temperatura była 230. Nie mogę ustawić 230, bo to dla stołu jest tutaj. Możemy tak zrobić dla stołu i dla ekstrudera. Jeżeli dla ekstrudera, no to właśnie na przykład na 20 warstwie 230, ok. I na 20 warstwie z 200 nam się temperatura zmieni na 230. Po co taka funkcja? Do kalibracji temperatury dla danego filamentu, krótko mówiąc. O kalibracji temperatur też sobie kiedyś powiemy, to wyłączamy, to była ciekawostka. Zaawansowane. Tutaj jest ta funkcja, o której mówiłem, dotycząca flow rate'u filamentu, żeby nie ruszać tam w ustawieniach, tylko w jakimś template'cie na początku zaznaczcie sobie to. To sprawi, że nieważne jaki macie wybrany filament, nie będzie brane pod uwagę ustawienie flow rate'u z filamentu, tylko to, które wpiszecie tutaj, sobie wpiszcie 100 i będzie ok. Te dwa ustawienia to dają bardzo dużo możliwości, ale musiałbym wytłumaczyć dokładnie, czym jest akceleracja i czym jest jerk, czego nie chcę w tym filmie robić, bo już jest dość długi, także powiemy sobie o tym innym razem. Tutaj są ustawienia dotyczące powiedzmy wyciekania z dyszy filamentu. To wyłączamy, bo to też dotyczy drukarki z podwójnym ekstruderem, więc to nam niepotrzebne, ponieważ mamy jeden. Tutaj też nie chcę się wchodzić w szczegóły. To moim zdaniem jest ok ustawione i to bym zostawił tak jak jest tutaj. Na dole natomiast też polecam włączyć tą opcję. Ta opcja sprawia, że drukarka nie będzie przechodziła przez otwory podczas drukowania. To znaczy, jeżeli mamy w modelu jakiś otwór
no to normalnie drukarka porusza się po jak najkrótszej linii z punktu A do B, jeżeli w danym momencie nie drukuje. Wtedy często przechodzi przez jakieś otwory i to sprawia, że w tym otworze może zostać nitka, której nie chcemy w otworze. Dlatego zaznaczenie tej opcji sprawi, że ona będzie otwory omijała. Plus taki, że modele są czystsze, minus, że czas wydruku może być trochę dłuższy, ale akurat polecam to włączyć, ponieważ to wychodzi dobrze. Tutaj też nie będę wchodził w szczegóły, ponieważ tu jest trochę szczegółowych rzeczy. To, co mam teraz tutaj ustawione, jest ok. Tak jak zostawicie, to będzie dobrze. Tylko wam w skrócie powiem o tym, że pauzowanie na danej wysokości może pozwolić wam na przykład na wymianę filamentu. Na przykład tu możemy sobie ustawić, żeby drukarka zapauzowała wydruk na wysokości 10 mm. I wtedy, jeżeli tutaj sobie skonfigurujemy G-code, no akurat nie tutaj, to w ustawieniach drukarki było, ale to nie jest teraz istotne. Jeżeli to sobie dobrze skonfigurujemy, to na 10 mm podczas druku głowica nam gdzieś na bok odjedziemy, w tym momencie możemy wyjąć filament, włożyć inny i kontynuować wydruk odpowiednią komendą, co pozwoli nam na druk wielokolorowy. No ale to też innym razem. Ostatnia zakładka G-code. Ważna sprawa, G-code, który ja polecam, przeze mnie sprawdzony, macie w opisie, tak samo jak w Cure. Startowy oraz końcowy wklejamy i koniec. Tutaj tych rzeczy nie mamy, nie są nam potrzebne. No i to, co mamy tutaj, jest ok. Czyli szybko powiedziałem, relatywnie szybko o tych wszystkich ustawieniach i nie o wszystkich. Jak to już mamy, klikamy OK i Save. I teraz nasze ustawienia są ustawione. No i teraz tak. W Idea Makerze jeszcze mamy masę opcji, naprawdę długo by można o tym mówić. Z tym, że ten film jest, no jak mówiłem, już długi. Powiem o tym innym razem. Powiem wam jednak o tym, co mówiłem wcześniej. Czyli teraz, jeżeli sobie potniemy ten model, no to jeżeli chcemy wydrukować, to tutaj klikamy Export i możemy sobie gdzieś zapisać nasz G-code, wrzucić na drukarkę i już możemy drukować. Możemy też sobie wziąć Preview i zobaczyć, jak ten model będzie drukowany. Także teraz dla sprostowania jeszcze, jeżeli ktoś wcześniej nie zrozumiał. Tutaj po prawej na dole możemy sobie wybrać struktura i już będzie wszystko jasne. Zobaczcie. Shells, to co mówiłem wtedy, to jest to wszystko tutaj dookoła. Ustawiliśmy tam na 2, czyli jest tutaj bordowy, jakiś taki outer shell i inner shell, czyli wewnętrzna ta skorupa, że tak powiem, i zewnętrzna. Ustawiliśmy na 2, są 2. Zgadza się. Dalej, infill. Infill ustawiliśmy ten taki honeycomb, czyli ten plaster miodu. No i jak widzicie, jest taki plaster miodu, on jest duży. Będzie lepiej go na dole widać. O, widać, że plaster miodu. Jeszcze na szybkości takiej totalnej pokażę wam, jak działa ten coasting. Zobaczcie, ustawmy sobie coasting na jakąś niemądrą wartość, na przykład 5 mm. I potnijmy ten model jeszcze raz. Weźmy preview. I teraz jak widzicie, w tym modelu pojawiły się jakieś dziwne dziury o długości 5 mm. Zjadę sobie tym modelem niżej. Akurat to nie jest najlepszy model, żeby to pokazać. No, ale już nie mamy dużo czasu. Dobrze, zobaczcie, drukowany jest teraz ta warstwa. I widzicie, tutaj linia będzie teraz drukowana. Jak to będę przesuwał, to ona sobie idzie. I nagle zaczyna się drukować ta linia tutaj. Dlaczego? Fizycznie co się stanie z drukarką, ona faktycznie głowicą dojedzie do tego momentu, ale filament przestał być podawany już wcześniej. Czyli to, co wam pokazywałem tutaj w tym jakże profesjonalnym programie. To jest oczywiście kosmiczna wartość. To maksymalnie bym ustawiał do 0,2 mm. Jeżeli tego kiedyś używałem, to pamiętam, że to było albo 0,1 albo nawet 0,5. To niskie wartości tutaj grają rolę. Na pewno nie ustawiałbym tego na więcej niż milimetr. No chyba, że macie jakiś strasznie długi Bowden, ale ogólnie to nie jest
Coasting to nie jest moim zdaniem dobre rozwiązanie tego problemu. Lepiej działa Linear Advance. Teraz tak, pokażę Wam jeszcze, co tutaj można w tym panelu robić. Oczywiście możemy obracać to samo co w Cure. Możemy sobie model obracać, możemy go skalować. I robi się to dokładnie tak samo, jak jeżeli chcemy coś dziwnego zrobić, no to klikamy sobie tam, możemy ten model jakoś dziwnie rozciągać. I z przodu wygląda normalnie, ale od boku już niekoniecznie. No dobra, resetujemy to. Moim zdaniem świetna opcja FreeCAD. W tym przypadku na przykład możemy sobie przeciąć ten model i rozdzielić go na dwie części, jeżeli chcemy sobie na przykład tylko górę wydrukować. To jest jedno z zastosowań, czasami podzielenie jakiejś części i potem sklejenie jej może nam pomóc uzyskać lepszy rezultat. Ale to pokażę Wam na przykładzie części, którą projektowałem do Anety kiedyś. Zobaczcie, ja tą część wstawiłem jako dwie części w jednej, czyli jeżeli pobierzemy ten model i sobie go do Idea Makera wrzucimy, co ja teraz zrobię, no to pokażą nam się dwie części. Czemu tak zrobiłem? Ponieważ ta część to jest lustrzane odbicie i faktycznie potrzebne są dwie, więc części osób to ułatwi po prostu zadanie. Ale jeżeli ktoś na przykład zepsuł sobie daną część i potrzebuje tylko jednej, no to już ma problem, bo może nie wiedzieć, co z tym zrobić i wydrukuje dwie i będzie miał jedną niepotrzebną. A co możemy zrobić w Idea Makerze? Bierzemy FreeCAD, ustawiamy tą płaszczyznę, to jest płaszczyzna cięcia tego modelu, ustawiamy ją pomiędzy tymi dwoma modelami, klikamy Start Cut i już mamy dwa modele. Możemy sobie jednym ruszać i drugim i możemy jeden z nich usunąć i wydrukować tylko jeden, który jest nam potrzebny. Inne jeszcze zastosowanie, które ja na przykład stosowałem, to jeżeli sobie mamy taką część i chcemy sprawdzić, czy jakiś otwór nam pasuje, czy jakaś część do tego pasuje, a już mamy wyeksportowany model, nie chcemy modyfikować projektu i tak dalej, to żeby nie drukować całej części i nie marnować dużo materiału, to możemy sobie na przykład obciąć kawałek tej części, usunąć to, co nas nie interesuje i wydrukować jedynie jej fragment, co pozwoli nam na sprawdzenie, czy on pasuje tam, gdzie chcemy, żeby pasował. Jak widzicie, on się teraz jakoś dziwnie świeci i ma tutaj taki wykrzyknik. To znaczy, że według tego programu ma uszkodzoną siatkę. I w Idea Makerze możemy naprawiać te siatki, klikając tutaj Repair i on to automatycznie naprawi. Aczkolwiek tutaj się stały jakieś dziwne rzeczy teraz. Nie używajcie tego, nawet jeżeli Wam tutaj ten wykrzyknik się zapala, dopóki nie widzicie, że faktycznie z tą siatką jest coś nie tak. Jeżeli z siatką coś będzie nie tak, to po cięciu takiego modelu będzie widać, że te warstwy jakoś dziwnie się układają, że coś jest z nimi nie tak. Dopiero wtedy próbujecie naprawiać siatki. Jeżeli weźmiecie podgląd i wszystko wygląda normalnie, no to nie róbcie tego, bo później może być tak naprawdę gorzej. Teraz pokażę Wam, dlaczego wolę Idea Makera od Cure. Przede wszystkim on się o wiele szybciej włącza, ale to jest akurat mało istotne. W Cure mam tutaj odpaloną i odpalę w niej ten sam model i już Wam to pokazuję. Zobaczcie, mamy teraz Volt Boya też w Cure. Ten model oczywiście musimy wydrukować z podporami, ponieważ jest to dość skomplikowany model i na przykład ta część ręki tutaj by była drukowana w powietrzu i ten łokieć prawdopodobnie też i ta ręka by nie wyszła, gdybyśmy nie mieli podpór. Dlatego, jeżeli sobie go potniemy, ten model, i zobaczymy, jak Cura zaproponowała nam ustawienie podpór, no to możemy złapać się za głowę. Po pierwsze dlatego, że tych podpór jest masa. Po drugie dlatego, że są bardzo często w miejscach, w których są totalnie niepotrzebne, tak jak tutaj, tutaj. Zobaczcie, że ten cały podbródek jest faktycznie... Patrzmy tutaj na szyję, ja tutaj zmienię jakoś ten kolor, żeby to było lepiej widać. On... No, jest co prawda kawałek drukowany w powietrzu, ale ten kawałek jest nieduży, ponieważ ten model jest mały. I to coś wyszłoby najprawdopodobniej przy dobrym chłodzeniu i dobrych ustawieniach. A dalej już nie jest to potrzebne.
A mimo tego do tej szyi to nie jest potrzebny ten cały tutaj, ta cała podpora. Mimo tego Cura nam automatycznie ten model otacza. Co w Curze możemy zrobić? Możemy wybrać taką opcję tutaj, która to się nazywa Support Blocker. Jeżeli to poustawiamy gdzieś tu, no to on nam w tych miejscach nie powinien wygenerować podpór. Ale nie zawsze to działa. Jak widzicie, ja tutaj mam te klocki. Widać je, a i tak tu podpora jest. Także nie fajnie, nie podoba mi się to. Inna sprawa jest taka, że oprócz tego, że on stawia te podpory często w miejscach, które moim zdaniem nie są potrzebne, to znaczy nie jest potrzebne, żeby ta podpora w danym miejscu była, no to tak, tracimy czas wydruku i tracimy materiał. I najprawdopodobniej sprawiamy, że model jest brzydszy, ponieważ zostawiamy ślad na materiale, na przykład tutaj, na tą podporę. Będziemy musieli ją odłamać i tu będzie ślad. Także lipa. Inny problem jest taki, że Cura często może nie postawić podpory w miejscu, w którym jest potrzebna. Czyli albo stawia tam, gdzie nie trzeba, albo nie stawia tam, gdzie trzeba i tak dalej. Nie mamy nad tym zbytnio kontroli. A w Idea Makerze możemy oczywiście sobie wziąć tutaj supporty. Możemy to zrobić automatycznie. Widać, że on tutaj też pod tą brodą poustawiał. Niepotrzebnie, moim zdaniem. Szczególnie tu z tyłu. To pod tą brodą jeszcze powiedzmy, że mogłoby być to potrzebne, ale tutaj nie. Tutaj też nie. Tutaj oczywiście tak, tutaj też nie. I zobaczcie, co ja robię. No w ogóle nic nie powiedziałem o tym, co robię. Ja te supporty po prostu, które ja ustawię, mogę sobie pousuwać, jak tutaj wezmę opcję usuwania. Mogę też je ręcznie dodać. Na przykład uważam, że podpora jest niezbędna w tym miejscu. No i powiedzmy w tym. Tutaj powinno się jakoś wydrukować i załóżmy, że w tym. Pod pięścią na pewno też. I sam ustawiłem sobie podpory w miejscu, które uznaję za słuszne. Każdy po jakimś czasie pozna swoją drukarkę, wie z czym sobie radzić, z czym nie i będzie wiedział, w jakich miejscach musi postawić te podpory, a w których nie, a program tego nigdy nie będzie wiedział. Dlatego to jest ważne, że możemy sobie to w łatwy i wygodny sposób ręcznie ustawić. Możemy jeszcze duplikować, to są jakby takie ustawienia, którymi każdy sam może sobie się pobawić. Możemy sobie prawem nacisnąć, możemy na przykład zrobić, żeby ten model był dostosowany do naszego wielkości tego stołu. Możemy sobie odbić ten model. Lustrzane odbicie, dość dziwne. No, tymi opcjami możecie się pobawić. Ja postarałem się w tym filmie wytłumaczyć i pokazać te najważniejsze. Także to już by było prawie wszystko. Jeszcze wam pokażę tą jedną, o której mówiłem, że prosiłem, aby ją dodali. Także zobaczcie, teraz jeżeli to potnę, to już tak na szybko ustawię tutaj siatkę, ponieważ tak najczęściej drukuję. Potniemy sobie ten model i zobaczmy, co się dzieje w głowie tego modelu. Mamy wypełnienie takie i co warstwę drukowane jest wypełnienie na wysokości warstwy 0,1. Ale po co? Przecież tego nie widać, tego wypełnienia. Ono może być grubsze. Przez to oszczędzimy czas. Dlatego możemy sobie wejść tutaj i ustawić Combine Infill Layers na 2. I co teraz? Teraz jak to potniemy, no to zobaczcie, co się dzieje. Po pierwsze, ta linia tutaj jest 2 razy cieńsza niż ta tutaj. I teraz tak, kolejna warstwa, program wydrukował tylko obrys, nie wydrukował wypełnienia. Kolejna warstwa, program wydrukował i obrys, i wypełnienie, ale z 2 razy grubszą warstwą. Dzięki czemu czas poświęcony na drukowanie wypełnienia powinien być 50% krótszy, ponieważ jest drukowane 2 razy rzadziej. I zobaczmy czas wydruku teraz. Jest 3 godziny 16, a z takim ustawieniem standardowym
3 godziny 26. Niby tylko 10 minut, ale zawsze coś. Z tym, że w tym przypadku, w przypadku tego modelu nie ma dużo wypełnienia. Gdybyśmy drukowali ogromną kostkę, to by zrobiło sporą różnicę. Z takich rzeczy, które jeszcze miałem wam pokazać. Potnijmy sobie znów ten model. Weźmy podgląd. No i zobaczcie. Teraz mamy średnicę, znaczy szerokość ścieżki na 0,4. Tutaj mamy dużo tych pasków jest robione. Gdybyśmy robili coś bardzo płaskiego, no to szczerze mówiąc, po co tyle tych pasków robić? To nie będzie miało znaczenia, a będzie się długo drukowało. Czas wydruku w tym momencie wynosi 3,26. No więc zwiększmy sobie szerokość ścieżki na 0,5. 3 godziny i 6 minut. W połączeniu jeszcze z kombinowaniem infilu jeszcze by można było szybciej to wydrukować. I co to zmieniło? To zmieniło, że teraz ilość ścieżek tutaj jest mniejsza. Mniej tych przejść musi drukarka zrobić, żeby zamalować ten sam obszar. Więc w rezultacie drukowane to będzie krócej. Z tym, że teraz ten wypełnienie jest bardzo grube, aż za grube, ale to przez to, że ustawiłem tutaj na 125%. Drukujcie tutaj na 100%. Jeżeli byście mieli jakieś problemy z wypełnieniem, one byłoby za cienkie, no to zwiększcie to, nie wiem, na 110, 125 i będzie ok. Ja szczerze mówiąc drukuję na 125 i jestem zadowolony. Także dlatego, że takie tipy wam daję. Czy to jest wszystko, co miałem wam pokazać? Wydaje mi się, że tak. Wybaczcie, że trochę to wyszło chaotycznie, ale tak na żywca, że tak powiem, to wszystko nagrywałem. Mam nadzieję, że ten film jakoś wam ułatwi przygodę z tym programem, że dowiedzieliście się czegoś nowego ogólnie o druku, jakichś nowych pojęć. Także standardowo, jeżeli tak było, a jednocześnie jeżeli wam się ten film podobał, no to zostawcie lajka pod tym filmem, pokażcie jakimś znajomym, którzy też chcieliby zacząć przygodę z tym programem, ten film, to może im to ułatwi zaczęcie pracy. Zapraszam jeszcze raz do lajkowania, subskrypcji kanału, no i życzę wam miłego dnia lub wieczoru, zależnie od tego, o której godzinie ten film oglądacie. No i do zobaczenia w kolejnych filmach, a raczej do usłyszenia. Cześć!